Thank you for the prayers. Dzięki za modlitwę. Many months ago, Parę miesięcy temu, when Andre and others were planning this meeting, kiedy Andrzej planował tutaj ten meeting, I don't think they knew that the readings from Mass today nie wiedział, że te czytania z dzisiejszego dnia were going to be a summary of what we talked about this weekend. będą podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy w trakcie tego weekendu. In our first reading today, W naszym pierwszym czytaniu dzisiaj we get the story of Job. mieliśmy historię Hioba. And Job is like the men that we try to reach. I Hiob jest jak człowiek, do którego chcemy my dotrzeć i którego chcemy pozyskać. Job is feeling like he has no hope. Job czuje się, jak gdyby nie miał w ogóle nadziei. Those are the men we're trying to reach. Ci mężczyźni, do których chcemy dotrzeć, Men who want to believe, mężczyźni, którzy chcą wierzyć, but life is hard right now. ale życie jest ciężkie dzisiaj. And then we go to the second reading from Corinthians, Teraz przejdziemy do drugiego czytania z listu do Koryntian. and he teaches us the lesson that we learned last night, I on uczy nas tego, co się uczyliśmy poprzedniego wieczoru. that when we go out and preach the good news, Jeśli wyjdziemy i będziemy głosić dobrą nowinę, that it's not about us, to nie chodzi o nas, not about our glory, tak samo nie o naszą chwałę, but it's about raising others up to Christ. ale chodzi o to, aby innych wynosić, aby dotarli do Chrystusa. It also talks about stewardship I tak samo mowa jest o zarządzaniu and doing the best we can with what we have. i robieniu najlepszego z tego, co możemy zrobić. And it says that we are weak, Jest napisane, że jesteśmy słabi, but we are strong with Christ. ale jesteśmy silni w Chrystusie. And then in the gospel reading, I potem w czytaniu z Ewangelii, Jesus' day sounds like our day sometimes. Dzień Jezusa troszeczkę przypomina taki dzień z naszego życia. He got started early, Zaczął wcześnie, healed Simon's mother-in-law, uzdrowił teściową Szymona, and then many more were waiting to be healed. potem dużo osób czekało, aby zostać uzdrowionymi And at the end of the day, he was tired. i na końcu dnia był zmęczony. But the next morning, I następnego poranka, he did just what we've been talking about. robi dokładnie to, o czym myśmy mówili. He got up very early in the morning, Wstał bardzo wcześnie rano and he went out to a quiet place i poszedł do cichego miejsca, to pray. aby się modlić. That's how we begin our days. To jest sposób, w jaki rozpoczynamy nasz dzień. We begin as men of prayer Rozpoczynamy jako mężczyźni modlitwy, by getting up early poprzez to, że wstajemy rano and spending that time alone with God. i spędzamy czas razem z Bogiem w samotności. And he gives us the strength I On daje nam siłę, to help us through that day. abyśmy mogli przetrwać ten dzień. So we're going to talk for a few minutes this morning about goals. Więc dzisiejszego poranka porozmawiamy chwilę na temat celów And a little bit about success. i troszeczkę o sukcesie. How many of you like success? Ilu z was lubi sukces? What Jesus teaches us To, co Jezus nas naucza, is not to spend too much time to nie jest to, żeby za dużo czasu spędzać celebrating our success. świętując nasze sukcesy. When he was finished healing all of the sick Kiedy On zakończył uzdrawiać wszystkich chorych and casting out the demons, i wyrzucać demony, there were many more that wanted him to stay, to na skutek tego było dużo więcej, którzy chcieli, aby On pozostał. and he could have stayed where he was I On mógł zostać tam, gdzie był and had a really good life, i mieć bardzo dobre życie,
with people coming to him every day, I cieszy się tym, że ludzie każdego dnia będą do niego przychodzić thanking him for all that he does, i dziękować jemu za to wszystko, co zrobił. and coming and asking him to heal them. I będą przychodzić i prosić, aby znowu ich uzdrowił. But Jesus taught us a different lesson. Ale Jezus uczy nas zupełnie innej lekcji. Not to spend too much time celebrating, Żeby nie spędzać zbyt dużo czasu na świętowaniu sukcesów, but when we're finished our work, ale jak skończymy naszą pracę, move on. kontynuować. Jesus left that place, Jezus opuścił to miejsce and he said there are many more waiting for i us. powiedział, znacznie dużo więcej czeka na nas. And we call that no man left behind. I my to nazywamy, aby żaden mężczyzna nie został z tyłu. So we're going to take that message Więc przyjmijmy ten przekaz and have a very short teaching i teraz będziemy mieli krótkie nauczanie on what the Bible says about how to set goals o tym, co Biblia mówi na temat ustawiania celów and how to move on after we've accomplished those goals. i jak kontynuować po tym, jak się te cele osiągnęło. First, when we set goals, Na początku, jeśli ustalamy jakieś cele, there are many obstacles to accomplishing those goals. zawsze jest dużo przeszkód, żeby te cele osiągnąć. But these obstacles are very simple. Ale te przeszkody są bardzo proste. The first obstacle to every goal that we set Pierwsza przeszkoda do celu, który ustalamy, is you. to jesteś ty sam. You are the reason that you don't accomplish your goals Ty jesteś powodem, że tych celów nie osiągasz. because we're filled with fear. Bo jesteśmy napełnieni lękiem, But Jesus said, do not be afraid. a Jezus przecież powiedział, nie bójcie się. We're filled with worry. Jesteśmy napełnieni troskami, And he said, come to me and I will give you rest. a Jezus powiedział, przyjdź do mnie, a ja dam ci wypoczynek. We're filled with doubt. Jesteśmy napełnieni wątpliwościami, But he said, I can do all things through Christ who gives me strength. ale przecież jest napisane, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. So don't worry so much Więc nie martw się aż tak dużo and trust God. i ufaj Bogu. He'll give you all that you need. On da ci wszystko, co potrzebujesz. But we need to move on. Ale to my musimy kontynuować. The next obstacle to our goals Inna przeszkoda w osiąganiu naszych celów is other people. to są inni ludzie. We get so excited about what we're doing, Tak jesteśmy podekscytowani tym, co robimy, we think everyone else is going to be just as excited as we are. to myślimy, że wszyscy inni dookoła też będą tak podekscytowani, jak my jesteśmy. But most of the time, Ale w większości przypadków they tell us why it won't work. Oni nam mówią, dlaczego to coś nie działa. They tell us we're trying to do too much, Pokazuje nam to, że chcemy zrobić zbyt dużo, or that no one is interested in that, albo że nikt się tym nie interesuje, or they ask you why you leave your home albo cię pytają, czemu ty w ogóle dom opuszczasz, to go out and do God's work, żeby iść i robić dzieła Boże. and on and on and on. I tak w kółko i w kółko. But we can't listen to what others say. I nie możemy słuchać, co inni mówią, We just have to listen to God. po prostu musimy dalej słuchać Boga. And the third obstacle to our goals I trzecia przeszkoda do naszego celu are that we often have goals that work against each other. to jest to, że są cele, które siebie nawzajem zwalczają. If we accomplish one goal, Jeśli osiągniemy jakiś cel, it means we might not accomplish the other. to może to znaczy, że nie osiągniemy jakichś innych. Let me give you an example of this. Pozwólcie, że podam wam przykład. If you say you're going to go out and grow your men's group, Jeśli mówicie, że chcecie iść i powiększyć swoją grupkę and you're going to go out and add more meetings i chcecie iść i stworzyć więcej spotkań and spend more time inviting other men, i poświęcić jeszcze więcej czasu, aby więcej mężczyzn zapraszać, and that's your goal, i to jest twój cel, but then you have another goal. ale potem jednocześnie masz inny cel And in that other goal, it's to spend more time with your family i ten drugi cel to jest spędzać więcej czasu z rodziną and come home earlier every night i każdego wieczoru wracać wcześniej do domu and spend more time doing things with your children. i
więcej czasu poświęcić na to, aby zajmować się dziećmi. So you now have 2 goals. Więc masz 2 cele. But men can do many things, Ale mężczyźni, żeby robić wiele rzeczy, but they can't be in 2 places at the same time. mężczyźni chcą robić wiele rzeczy, ale nie mogą być w 2 miejscach naraz. So if you spend more time working on building your men's group, Więc jeśli więcej czasu poświęcisz na to, aby rozwijać swoją męską grupkę, you're probably going to spend less time at home. to przypuszczalnie mniej czasu spędzisz w domu. If you spend more time at home, Jeśli spędzisz mniej czasu w domu, you're going to spend less time building your men's group. to wtedy, jeśli więcej czasu spędzisz w domu, to wtedy mniej czasu spędzisz w rodzinie. Unless you get really good at setting priorities. Dopóki nie nauczysz się dobrze ustalać priorytetów. That's what Jesus taught us. I to jest to, co Jezus nas naucza. He taught us when it was time to be home, Jeśli jest czas na to, żeby być w domu, when it was time to pray, jeśli jest czas na modlitwę and when it was time to go out and heal the sick. i kiedy jest czas na to, żeby iść i uzdrawiać chorych. And he didn't listen to the noise of the crowds I on w ogóle nie słuchał tego hałasu, który pochodził z tłumu, when they told him to stay. który mówił, że ma pozostać. He just knew when it was time to move on. Wiedział, kiedy powinien iść dalej. So just a few things about how to set goals. Teraz troszeczkę o tym, jak ustalać cele. The first we read about in the Proverbs. Pierwsze, co czytamy w Księdze Przysłów, werset 3-6, rozdział 3, werset 6. W całym Twoim postępowaniu staraj się Go rozpoznać, a On wyrówna Twoje ścieżki. That means that we should ask God To oznacza, że musimy pytać Boga, to ask God how to help us make time and not to make time and money wasting mistakes. How to it's right at the należy się porozumieć z Bogiem, jak uniknąć nie rozumiem tego. Ktoś to przetłumaczy? Andrzej, pomożesz mi? the bottom. Make time means? Ask God how to avoid making mistakes with your time. Jak? No. Okej, konsultuj z Bogiem. Konsultuj z Bogiem wszystko tak, żeby unikać marnowania czasu i pieniędzy wtedy, kiedy planujesz swoje cele. It really just means we can do things better if we ask God, To po prostu oznacza, że dużo lepiej możemy zrobić pewne rzeczy, kiedy zapytamy Boga, rather than if we just do it our way. zamiast robić to po swojemu. Next from Joshua, Potem z Księgi Jozułego, rozdział 1, werset 8. Zawsze powtarzaj sobie słowa tej księgi prawa i rozważaj je we dnie i w nocy, abyś mógł dokładnie wypełnić wszystko, co zostało napisane. Wtedy pomyślnie spełnisz swoje zamiary i będzie ci się wiodło. it means if we put the words in this book, Jeśli będziemy szukać tych słów w tej księdze, in our mind jeśli słowa tej księgi włożymy do naszego umysłu and in our heart, i w nasze serca, then when we set our goals, to wtedy, kiedy będziemy ustalać nasze cele, they'll come from God and not from us. to wtedy te cele będą pochodzić od Boga, a nie od nas. It won't be what's best for us. I to nie będzie to, co jest najlepsze dla nas, It'll be what God calls us to. to będzie to, do czego Bóg nas powołuje. Next, it says write down the vision clearly on the tablets so that one can read them readily. It means write down your goals. Kolejna rzecz to jest z księgi Habakuka. Pan odpowiedział takimi słowami: zapisz widzenie, wyryj na tablicach, tak aby każdy mógł łatwo je odczytać.
Many times our goals are just in our mind. Bardzo często jest tak, że nasze cele są tylko w naszych umysłach. We're just thinking about it. My tylko o nich myślimy. And if we don't write them down, Jeśli je nie spiszemy, we won't take action. to wtedy nie weźmiemy się do roboty. So we have to have a plan for everything that we do. Więc potrzebny jest nam plan na wszystko, co robimy. It says in Matthew, W Ewangelii Mateusza ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open. jest napisane: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a drzwi się otworzą. So we pray and ask God to help us Więc modlimy się i prosimy Boga, aby nam pomógł and to give us the strength to carry out our goals. i aby nam dał siłę, aby przeprowadzić nasze cele. Now, if you remember the last slide, Więc jak sobie przypomnicie ten poprzedni slajd, it said that we study what God teaches us było napisane, że musimy studiować to, co Bóg nas naucza. and we set goals to do His work, I ustalamy cele po to, żeby wykonywać Jego cele, nie nasze. not ours. It's His and not ours. And then we ask Him to help us to accomplish those goals. I wtedy prosimy Go, aby to On dał nam pomoc, aby wykonać te cele. We should ask in faith without doubting. Mamy prosić w wierze bez wątpliwości, That we should ask God for help and have no doubt that He will give us all that we need. czyli mamy prosić Boga i nie mamy wątpić w to, że mógłby nam nie dać tego, czego potrzebujemy. In James it says, faith without works is dead. W liście Jakuba jest też napisane, że wiara bez uczynków jest martwa, That if we really believe, co oznacza, że jeśli my naprawdę wierzymy, then we'll go out and do the work that we're called to do. to jeśli wierzymy, to wyjdziemy i wykonamy tę pracę, do której jesteśmy powołani. We're not asked to just have faith, My jesteśmy proszeni nie tylko o to, aby mieć wiarę, but to go out and share our faith with others. ale też o to, aby iść i dzielić się swoją wiarą z innymi. Next, when you make a vow to God, delay not its fulfillment, for God has no pleasure in fools. Fulfill what you have vowed. You want to read? Kolejny to jest księga Koheleta, Koheleta 5:3. Jest napisane tak: jeśli złożyłeś ślub Bogu, to nie zwlekaj z jego wykonaniem, gdyż On nie lubi ludzi głupich. Wypełnij ślub, który złożyłeś. Do you know about Nike, the shoes? The Nike shoes. Wiecie coś na temat butów Nike? Nike says, just do it. Nike mówi: po prostu to zrób. They took that from the Bible. Oni to wzięli z Biblii. Remember, all good ideas Zobaczcie, wszystkie dobre pomysły come from that book. pochodzą z tej książki. So it tells us right here, just do it. Tam jest napisane: po prostu to zrób. Next, we have to commit our way to the Lord and trust that God will act. Kolejna rzecz to mamy powierzyć swoją drogę Panu i wierzyć w to, że On będzie działał. So we should offer all of our work to God Więc całą naszą pracę mamy ofiarować Bogu and ask for His blessing i prosić o Jego błogosławieństwo to help us to attain our goals. w tym, abyśmy mogli osiągnąć te cele. Having done everything to hold your ground, it says in Ephesians, I w liście do Efezjan jest napisane tak. Efezjan 6:13. Dlatego psalm to był 37 chyba. Tak, a teraz jest list do Efezjan 6:13. Dlatego nałóżcie 6:13 Ephesians, okay. Dlatego nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. this is the hardest one for men To jest najtrudniejsza rzecz dla mężczyzn, because it says after we've done everything that we can, bo jest napisane, że po tym, jak zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, we have to wait mamy poczekać and trust that God will do the rest. i mamy ufać w to, że Bóg zrobi resztę. But men are very impatient
Ale I think it's the wrong 6:13 because it's about the 6:13? it's about the armor. About the armor of Ephesians faith. 6:13? Yes, 6:13 is about the armor. No. Okay. Just read that. Okay, czyli pomyliliśmy werset tutaj, to nie jest Efezjan 6:13. Jest napisane, po tym jak zrobiłeś wszystko, nie. Okay. I don't know how to translate because it's a sentence from something, so... Yeah, it came from Ephesians. That doesn't matter. We'll still make the point. So it means wait on God. Po prostu chodzi o to, że mamy czekać na Boga and trust that in His time things will happen. I czekać na to, kiedy nastanie Jego czas. But when we get impatient, a kiedy się stajemy niecierpliwi, because things don't happen as fast as we would like, bo rzeczy nie dzieją się tak od razu, jak my byśmy chcieli, then we go out and try to make something else happen. to wtedy idziemy i próbujemy jeszcze coś dołożyć. And that works against what we've already done. I to zwalcza to, co zrobiliśmy wcześniej. So the most important thing for us to learn about setting goals Więc najważniejszą rzeczą, którą my musimy się nauczyć, jeśli chodzi o ustalanie celów and then accomplishing goals i osiąganiu tych celów, comes from the gospel today. Pochodzi z Ewangelii dnia dzisiejszego. Because after we accomplish our goal, Bo po tym, jak osiągnęliśmy nasz cel, we shouldn't celebrate too long. nie powinniśmy za dużo tego świętować. We should always know what comes next. My zawsze powinniśmy być gotowi na to, co będzie jako następne. Of everything that we do when we set goals, I wszystko to, co jest dookoła tego, że ustalamy cele, the most important thing to z tych rzeczy najważniejsze jest to, że is to always know what comes next. wiedzieć, co nadejdzie jako następne. When we invite men to a big conference, Jeśli zapraszamy mężczyzn na jakąś wielką konferencję and many men come, i dużo mężczyzn przyjdzie, we sometimes spend all of our time celebrating, to potem cały nasz kolejny czas spędzamy na tym, żeby to świętować. but if we don't know what to do next, Ale jeśli nie wiemy, co mamy zrobić jako następne, and more importantly, if they don't know what to do next, a co jeszcze gorsze, że oni nie wiedzą, co jako następne ma nastąpić, we just feel good for a few hours, to przez parę godzin się cieszymy and they feel good during the time that they were there, i oni się czują dobrze przez ten czas, kiedy byli tam, and then they go back home, potem oni wracają and nothing changes. i nic się nie zmienia. But if we know what comes next, Ale jeśli my wiemy, co nadejdzie jako następne and we make an invitation to them i zrobimy zaproszenie dla nich of what to do next, odnośnie tego, co następne należy zrobić and what other opportunities there are for them, i jakie są inne możliwości dla nich and then invite them to the next thing, i zaprosimy ich na to, co jest następne, we have a chance to keep what they just received alive. to wtedy mamy szansę na to, aby utrzymać przy życiu to, co oni właśnie otrzymali. So it's a very simple lesson. Więc ta prosta lekcja jest taka. My question for you Moje pytanie do was brzmi tak. is when you leave here after this weekend, Jak opuścicie dzisiaj ten weekend, what's next? co będzie jako następne? We had a great time to share with each other Mieliśmy wspaniały czas, żeby się dzielić między sobą and to learn new things, i aby się uczyć nowych rzeczy. a great time to get more energy Wspaniały czas, aby nabrać więcej sił and to praise God, i aby uwielbiać Boga, and pray together, modlić się razem and just have a time of fellowship with each other. i mieć czas taki wspólnotowy między sobą. And all of that's important. I to wszystko jest bardzo ważne. It's why we came this weekend. To jest właśnie to jest to właśnie dlaczego tu przyjechaliśmy. But we came for a higher calling, Ale przyjechaliśmy do jakiegoś wyższego wezwania. so it's important for us to know what is next. Więc jest to bardzo ważne dla nas, aby wiedzieć, co jest następne. So my question to you Więc moje pytanie do was is, what's your goal? brzmi, co jest waszym celem, What's next for you in your life? co jest następne w waszym życiu And what's next for your group? i co będzie następne dla waszej grupy. Because when you come together again next year, Bo jak następnego roku znowu się tu pojawicie,
That's when we celebrate to będziemy oczywiście świętować. all of the goals that you've accomplished, Będziemy świętować wszystkie cele, które się udało osiągnąć, all of the men that we've reached, wszystkich mężczyzn, do których udało się dotrzeć and all the disciples that we've made. i wszystkich uczniów, których uczyniliśmy uczniami. So next year, Więc następnego roku, when we ask how many men in your men's group, jak będziemy się zastanawiać i pytać, ile mężczyzn mamy w grupkach, what will be the answer? jaka będzie odpowiedź? All, very good. Tak, bardzo dobrze, wszyscy. I give you the smiley face sticker for you to wear home. Dam ci taką broszkę z uśmieszkiem. Nothing is better Nie ma nic lepszego than when we make a very simple point niż to, że postawimy jakiś taki prosty punkt and someone remembers. i ktoś to zapamięta. As I said yesterday, Więc tak jak powiedziałem wczoraj, that simple point to jest właśnie prosty punkt. could change everything for I you. ten prosty punkt mógłby wszystko w waszym życiu zmienić. We just have to change how we count. Jedyne, co musimy zmienić, to jest sposób, w jaki liczymy. We need to keep in our mind Musimy to zachować w pamięci, that we're called to make disciples of all. że jesteśmy wezwani do tego, aby czynić uczniami ze wszystkich narodów And to leave no man behind. i nikogo nie pozostawić z tyłu. Okay. So, simple lesson on setting goals. Więc prosta lekcja, jeśli chodzi o ustalanie celów, But don't make it too complicated. ale nie komplikujcie tego zbyt bardzo. But make sure that everything that you do, I bądźcie pewni, że wszystko, cokolwiek robicie, you write down zapisujecie and list all of the action steps i wyliczacie także wszystkie kroki poszczególne, that you need to do to accomplish those goals. które musicie zrobić, aby te cele osiągnąć. Make sure you also list all of the resources that you need. Upewnijcie się także co do tego, że macie wszystkie zasoby, jakich potrzebujecie, Because one of the obstacles that always happens dlatego że jedna z przeciwności, która się zazwyczaj wydarza, is that we find out we don't have enough resources. to jest to, że okazuje się, że nie mamy wystarczających zasobów. And then we worry, Wtedy jesteśmy sfrustrowani, and then we doubt, zaczynamy wątpić and then we don't just do it. i wtedy po prostu nie robimy. We come up with all kinds of reasons Mamy 100 milionów powodów, why we should settle for less. dla których zaczynamy się godzić na to mniejsze dobro. But if we know what resources are needed Ale jeśli wiemy, jakie są zasoby potrzebne and we trust God i ufamy Bogu and go out and invite other men, i idziemy i zapraszamy innych mężczyzn, the resources will come to you. to wtedy zasoby przyjdą. I'm going to give you a great example of that. Chciałbym wam dać bardzo dobry przykład. My son and I Ja i mój syn worked with a young Catholic man pracowaliśmy z takim młodym katolikiem, who had a ministry to young men and women in school. który posługiwał w szkole młodym mężczyznom i kobietom. Mostly he went around to teenagers Zazwyczaj posługiwał nastolatkom, or college students. ewentualnie też studentom na uniwersytecie. He had a full-time job in a Catholic school Miał pełen etat w szkole katolickiej as a teacher. jako nauczyciel. And he would leave every weekend I każdego weekendu wyjeżdżał and travel all over the country i podróżował po całym kraju speaking to youth groups. i mówił do grup młodzieżowych. His school would cooperate with him I jego szkoła współpracowała z nim and sometimes let him leave on Friday i pozwali mu czasami już opuścić pracę w piątek, if he had to travel very far. jeśli miał podróżować gdzieś naprawdę daleko. But as he was traveling, Ale wtedy, kiedy podróżował, it got harder and harder robiło się coraz trudniej i trudniej, to go to all the places that they were calling him to aby dotrzeć do tych wszystkich miejsc, gdzie był zapraszany. and to still work in his job. I wciąż jednocześnie pracował w swojej pracy zawodowej. But he needed to take care of his family, Jednocześnie musiał troszczyć się o swoją rodzinę
And most of the talks that he went and did, A większość tych nauczań, które tam prowadził gdzieś, he did for free. Robił za darmo. The groups would just pass a basket or a can around for people to give money. Grupki tylko robiły zrzutkę. And sometimes that was enough money for him to get home. I zazwyczaj wystarczało to do tego, żeby mógł wrócić do domu. And sometimes he had to pay his own way. A czasami sam musiał to opłacić. But he felt called by God to share that message. Ale czuł się powołany przez Boga, aby faktycznie dzielić się tą nowiną. So he asked us if we would help him with his plan. Więc poprosił nas, abyśmy to my pomogli mu w realizacji jego planu. And we met for one weekend. I w trakcie jednego weekendu just with him and his leadership team. Spotkaliśmy się z nim i z jego ekipą liderów. And we asked them, what is your vision? I zapytaliśmy go, jaka jest twoja wizja? What is it that you want to accomplish? Co jest tym, co byś chciał osiągnąć? And they said that they wanted to go and make disciples I powiedzieli, że chcą iść i czynić uczniami of all young people, wśród wszystkich młodych ludzi, just like Pope John Paul II did. tak jak papież Jan Paweł II robił. So we wrote out the goals, Więc spisaliśmy cele, but when we got to the part about the resources, a w momencie, kiedy dotarliśmy do tego punktu co do zasobów, he didn't have enough resources. to on nie miał wystarczających zasobów. So we prayed together Więc zaczęliśmy się razem modlić and prayed that God would help him to find the resources. i modliliśmy się o to, aby Bóg pomógł mu znaleźć zasoby. And then we asked him just to continue doing what he's doing. I potem powiedzieliśmy mu, żeby cały czas robił to, co robi. And every place that he went, Ale w każdym miejscu, do którego dotrze, to share with others żeby się podzielił, what his vision was, jaka jest jego wizja, and then to trust that God would send him the resources. i że on ufa Bogu, że Bóg mu da te zasoby. A few weeks later, Parę tygodni później he was speaking at a school. Przemawiał w szkole, There was a room about this size w takim pomieszczeniu gdzieś mniej więcej jak to, that was filled with students. całe pełne studentów. But sitting in the back A z tyłu siedział was a man who was the father of one of the young men, był ojciec jednego z tych młodych ludzi, którzy byli na sali, who was there because he was worried about his son, który tam przyszedł, no bo martwił się o swojego syna, because his son was very depressed. bo jego syn był bardzo przygnębiony. But that son during that day, Ten syn w trakcie tego dnia heard that message from God, usłyszał dobrą nowinę od Boga and a smile came on his face, i na jego twarzy pojawił się uśmiech and all of the fears that he had i wszystkie lęki, jakie miał, were gone. odeszły. Justin, my young friend who was the speaker, I wtedy ten młody człowiek, który był tym kaznodzieją, went down and prayed over him zszedł, pomodlił się za niego, like you did for me this morning. tak jak to wy się za mnie pomodliliście tego ranka. It changed this young man's life. I to całkowicie zmieniło życie tego młodego człowieka. And about 2 weeks later, A 2 tygodnie później his father called my friend, jego ojciec tego chłopaka zadzwonił właśnie do Justina, czyli tego prelegenta, and said, I would like to help you. i powiedział, ja chcę ci pomóc. They had never met before. Oni się nigdy wcześniej nie spotkali. This man said Ten mężczyzna powiedział, that I will give you money ja ci dam pieniądze, to pay you the same amount that your school pays you chcę ci dać tyle pieniędzy, ile twoja szkoła ci normalnie daje, for the next 2 years, przez najbliższe 2 lata, so you can leave your job tak żebyś mógł zrezygnować ze swojej pracy w szkole and go and do this full time. i robić to, co robisz, na pełen etat. God is really good. Bóg jest naprawdę dobry. A few weeks later, Parę tygodni później Justin was talking to another group, Justin mówił do kolejnej grupy and he shared the next big goal that he had. i podzielił się kolejną wielką wizją, kolejnym wielkim celem, który ma. He wanted to take his leadership team Chciał wziąć swoją ekipę liderów that had about 12 young leaders
A miał około 12 młodych liderów, that would travel from place to place, którzy podróżowali od miejsca do miejsca and they wanted to travel by bus. i oni chcieli podróżować busem. They were autobusem. traveling in about 3 or 4 cars, Podróżowali normalnie kilkoma samochodami, 3-4, and he said, I would like to travel by bus i powiedzieli, że chcą podróżować autobusem and drive into each town i chcą jechać do każdego miasta, with us singing and praising God śpiewając i uwielbiając Boga, all together. wszyscy razem. It would make our travel much easier To by nam znacznie ułatwiło podróż, rather than us have to travel the way we are, niż w taki sposób, jaki dotychczas jeździliśmy. because as we were traveling to the next town, Bo jak podróżowaliśmy do następnego miasta, we could also sleep on the bus. to wtedy, znaczy jeśli będziemy mieli właśnie autobus, to wtedy będziemy mogli spać w trakcie podróży. And he told that story every place he went. I opowiadał tą historię w każdym miejscu, do którego pojechał. And he said, but we're trusting that God will provide, I mówił, że my ufamy w to, że Bóg się zatroszczy. because this is just our vision for the future. Bo to jest nasza wizja, jeśli chodzi o przyszłość. In one of those meetings, I w trakcie jednego ze spotkań a man came up to him after the meeting mężczyzna podszedł do niego po spotkaniu and said, I own a bus company, i powiedział, ja mam przedsiębiorstwo transportowe and I will give you that bus, i dam ci taki autobus and I'll paint all of your logo on the side of the bus, i też ci wymaluję logo na boku autobusu and I'll pay for all the maintenance for that bus i tak samo cały serwis tego autobusu będzie opłacony for the next 2 years, na następne 2 lata. and pay for all of the gas. I będę też płacił za gaz? Yeah, the gasoline. LPG. Yep. Będę płacił za gaz, bo autobus był na gaz. Gasoline? Gasoline. Yeah. Gasoline, okay. Gasoline. Czy jednak był na paliwo? Yes, Okay. okay. He had never met that man before, I tego faceta nigdy wcześniej nie spotkał and that man had never even heard of him before. i nigdy o nim nie słyszał. But when we speak for God, Ale jeśli mówimy do Boga, God's word to Boże Słowo touches the hearts of men, dotyka serc mężczyzn and men are called i mężczyźni są powołani, to give something back to God, aby coś oddać Bogu, because it's not ours. bo to nie jest nasze, It all belongs to God. a to wszystko należy do Boga, So they give it back to him. więc należy to wszystko oddać. When we met with Justin in our meeting, Kiedy w trakcie naszego spotkania się spotkaliśmy znowu z Justinem, we could never have imagined that that would happen. przepraszam, w trakcie tego pierwszego spotkania z Justinem byśmy sobie nawet nigdy nie marzyli, że takie rzeczy się będą działy. All we did was pray, Jedyne co robiliśmy, to modliliśmy się, write down our big goals, napisaliśmy nasze wielkie cele, trust God, ufaliśmy Bogu and just go out and do the work that we're called to do, i po prostu szliśmy i robiliśmy robotę, którą mieliśmy robić. and do as much as we can I robiliśmy tyle, ile możemy, with whatever we have, przy pomocy tego, co mamy do dyspozycji. and trust that God will provide for whatever is next. I ufaliśmy, że Bóg się zatroszczy o wszystko, co będzie następne. Now, I don't know if any of you are going to get a bus, Nie wiem, czy któryś z was dostanie autobus, or if someone's going to go out and give you money so you can quit your job, i też nie wiem, czy ktoś wam da pieniądze, żebyście mogli zakończyć pracę, but I do know that God will provide. ale wiem, że Bóg się zatroszczy. So don't be afraid Więc nie bójcie się and don't worry, i nie martwcie się. just trust. Po prostu ufajcie. So I think we're going to take a short break now, Więc teraz zróbmy małą przerwę, so you can stretch a little, żebyście się mogli Have trochę some coffee. poprzyciągać i wypić kawę. and then we'll come back and do our last teaching. I potem wrócimy i zrobimy nasze nauczanie. When do we come back? Andre, how long?